Cześć, witam Was ponownie. Mamy już odebrane kółeczko, założone, wyważone. Trochę je wyczyściłem, żeby to jakoś tam wyglądało. Jest wszystko wyważone jak się należy. No i co? Będziemy przystępowali pomału do instalacji. Zobaczymy, co się da zrobić. W międzyczasie klocki wymieniłem. Będzie osobny filmik z tego, także zapraszam. Trochę się tam było zabawy z tym, ale poszło jakoś. No to lecimy z kołem. Właśnie przed chwilą przyszedł kolega i przyniósł mi pospawany nasz element. Tak to wyszło. Tymczasowo musi tak zostać. Zobaczymy, ile to wytrzyma, jak to sobie będzie dawało radę. To jest w takim miejscu, że mi jakoś tam nie przeszkadza specjalnie. Ale cieszę się, że już mam i nie muszę czekać, kurde, ani kupować nowego. Zobaczymy, co dalej. No dobrze, no to teraz co? Bierzmy się dalej do pracy. Na początek spróbujemy wjechać kołem pod spód, tylko trzeba będzie trochę podnieść motocykl, bo opuściłem go na ten drugi stojak, a żeby włożyć koło, to przyda się go trochę do góry podnieść. Więcej było ostatnio. Dobra. Bierzemy nasze kółeczko. Kółeczko nóweczko. I jedziemy z tym. I tutaj sobie podejdziemy, tak? Pamiętajcie, z której strony była tarcza. Żeby nie było lip. Jak to się mówi. No i dobra. Weszliśmy. Ale już ciężka praca. No tutaj będzie temat oczywiście wciśnięcie tego zacisku na miejsce. Ale to zaraz. Teraz sobie podjadę żabą i podniosę koło do góry. Dobra. Słuchajcie, zrobimy tak, że podniesiemy delikatnie koło, wprowadzimy ośkę, tą cieniutką. W międzyczasie tutaj sobie przygotujemy oś, żeby została przeze mnie wyczyszczona, nasmaruję ją smarem takim antykorozyjnym, przeciwzatarciowym. Tutaj sobie kiedyś taką ściągę zrobiłem, w której wpisuję sobie momenty i tak dalej, żeby tego nie wracać w serwisówce za każdym razem. Także podniesiemy delikatnie, wpuścimy ośkę i spróbujemy spacery wpasować. Znaczy te tuleje dystansowe. Dobra. Mamy oś. Trochę smaru. Ja zawsze smaruję całą. Żeby to później łatwo w razie czego było wyjąć i łatwo włożyć, jak to się mówi. Nie zaszkodzi, ten nadmiar sobie zostanie i w razie czego to nam na pewno pomoże przy instalacji koła. Dobra. Mamy żabę pod kołem, trochę podniesiemy, tak żeby sobie mniej więcej wprowadzić ośkę, naszą oszukaną, nazwijmy to, cienką. Dobra, przeszło.
No i teraz mamy temat taki, że najpierw musimy z jednej strony tą tuleję wprowadzić. Właściwie najpierw to chyba założymy zacisk. A to może być najtrudniejszy temat. Dobra, to lecimy. Zobaczmy, co nam tutaj ciekawego uda się zrobić. Co my tu mamy? Mamy taką sytuację, że tu mamy tak. Dobra. Tu wjechaliśmy już zaciskiem na jego miejsce. Musimy pamiętać jeszcze o naszej tulei dystansowej, ale to sobie już damy. Na przelot, żeby nam tu trzymała temat. Sprawdzimy z drugiej strony, czy jest wszystko jak trzeba. No, elegancko. Oś tutaj jest. Dobra. Oczywiście ta nieszczęsna gumka chyba się ukręciła, więc będę ją musiał od spodu wcisnąć. Ten odbojnik taki, który tutaj do zacisku wchodzi. Czuję to tutaj z tej strony. Dobra, może przerwę, powalczę z tymi. Dobra, wcisnąłem ten odbojnik. Kółko wjechało między klocki. Puścimy ośkę, sztuczną ośkę. Przeszła. Dobra, tu mamy zacisk. O. Dobrze, kochani. Teraz mamy temat pod tytułem wprowadzenie tych spacerów naszych. Ja tam zwolnię z tamtej strony, tak żeby ta ośka nam tu nie przeszkadzała. Spróbujemy tutaj się jakoś dostać. Może tutaj coś zobaczycie lepiej. Ten spacer idzie tym grubszą częścią do zewnątrz. To teraz tak, wpasowanie jego tutaj to też pewnie będzie wyczyn, ale spróbujemy jakoś to ogarnąć. O, tak musimy zawiesić kółko na razie na jednej stronie. Wprowadzić go tutaj sobie. On tam na tej osi nam wisi. O, jest. Tak. No i teraz trochę do góry podniesiemy. Tak, żeby on tutaj trafił w te swoje prowadzenia. Trafił w te swoje prowadzenia i zaraz tu już będziemy działać. Z osią główną, tylko jeszcze tam musimy wprowadzić wiadomo co. Spacer numer 2. Dobra. Tutaj sobie przypuścimy. Którego tego blondyna? No, chyba nie przypuścimy. Ośka. Oś puścimy. Dobra. Przepchniemy ją na drugą stronę, żeby teraz włożyć ten spacer, który jest nam potrzebny po stronie hamulca. O.
Tutaj miałem z tą tuleją zagadkę, bo ona jest wyfrezowana tutaj w jednym miejscu. Jak widzicie, z jednej strony jest płaska, a z drugiej ma taki zamek jakby. I na logikę wychodzi, że tym zamkiem powinna być wsadzona w stronę łożyska. I tak to zrobię. Nie wiem, czy jakbym to ze względu na chłodzenie, czy jakichś innych względów. Ale spróbujemy ją tutaj tak właśnie zainstalować. No i siedzi mniej więcej. Dobra, spacery mamy jakby na miejscu. Spróbujemy. Dobra, weszły. To jakoś wyosiować teraz. No i co? Będziemy podchodzili do tematu. No, pięknie. Ośka przeszła. Ośka przeszła. Hamulec. O! Teraz to chyba powskakiwało wszystko tak jak powinno. Super. No i dobrze. I teraz mamy nasmarowaną ośkę i spróbujemy nią dostać się z lewej strony. Oczywiście póki jeszcze mamy opcję manewrowania i tą cienką ośkę, nie zapomnijcie założyć pasa na swoje miejsce. Myślę, że to teraz sobie opuszczę. Mam wyosiowane, ośka jest na swoim miejscu, ta cienka. Miało być delikatnie. Wyszło jak zwykle. O, tutaj sobie założymy teraz na spokojnie pasek bez większego, ale o, później będziemy naciągać temat i ten spacer coś mi to lata, ale jak wsadzę oś, to myślę, że będzie ok. Dobra, teraz trochę podrewarujemy, żeby nie było takiego naprężenia i spróbujemy wprowadzić ośkę. Na ściągę zerknę. Teraz oczywiście tak samo jak wyciągaliśmy, to teraz wprowadzamy sobie oś. No wyjmę z tamtej strony. Wprowadzamy sobie oś tym półksiężycem, nazwijmy to w dół. W taki sposób, żeby jakoś tam w miarę gładko nam przeszło. Ja wcześniej wyczyściłem. No i dobra, jedziemy. Dobra, tu musimy jeszcze trochę podlewarować. Oj, dobra, czy nie za wysoko? Coś tam, kurczę, nie do końca, nie widzę. Spróbujemy jakoś tutaj. Bo mamy chyba jest na wysoko.
Za mocno. O. Po prostu używam tej żaby. Jest wygodnie, nie trzeba się tak wysilać. Weszła, pręd wypadł z drugiej strony. Super. Teraz tutaj spacer po tej stronie. To wyregulujemy i powinno być elegancko. Przeszło. Przesunąłem nam wszystkie otworki. I Ośka jest na miejscu. Pokażę wam, jak to z drugiej strony wygląda. O kurwa. O. Tak sobie wyszła. Zaraz będziemy wszystko ustawiać. Dobra, Ośka przeszła dość gładko na tą stronę, ale tak delikatnie ją nabiję, żeby na pewno była do samego końca. Musi się opierać o tą część korpusu, która tam jest. Jak widzicie, ten regulator jest z jednej strony. Jak widzicie, ten regulator tutaj z jednej strony jest płaski. On może tylko w jeden sposób dostać się na oś. Ja tutaj dam delikatnie smaru na przyszłość. Tam mi sporo zostało z tej ośki. Dosłownie kapka, odrobina. A jednak mamy świeżyny trochę. Dosłownie tylko tak, żeby pokryć powierzchnię, żeby nam to się jakoś tam nie przypiekło specjalnie. I instalujemy w jedyny możliwy sposób na wałku. Widać, że tutaj dochodzi do samego końca, że oprze się na tej części korpusu, wahacza, którą tutaj mamy na wierzchu i o którą ma to się opierać. Teraz kolejnym krokiem będzie no tak, trzeba by to ustawić tak, że on dotykał do tego, ale i tak ten księżyc wypchnie go do tyłu. Następnie co zrobimy? Następnie weźmiemy natręteczkę naszą i delikatnie przykręcimy. Delikatnie ją przykręcimy. Tylko na tyle, żeby można było jeszcze wyregulować napięcie. Dokręcamy ręką. No i ja ją sobie tak teraz na 27 N dokręcę. I sprawdzimy wtedy regulację i napięcie pasa. Ta nakrętka według serwisówki powinna być dokręcona na 129 do 142 N. Więc żeby już tutaj nie mieszać kluczami sobie za bardzo, to ja ją dokręcę tak na 40, bo taka najniższa wartość jest na tym kluczu. I zajmiemy się wtedy regulacją. Dobra, mam to lekko zaciśnięte. Dobra, i teraz podejdziemy z drugiej strony, tak żeby zająć się regulacją znaczków, które wcześniej zrobiliśmy. Tutaj weźmiemy asystentów.
Obserwujcie z tej strony, co się będzie działo. Ja będę po prostu obrócę z tej strony ośkę. I tak by to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o ustawienie z tej strony. Teraz jest dobrze. No dobrze, jest ustawione. Koło się obraca po wymianie klocków. Wciśniemy nawet kilka razy. Wygląda na to, że będzie dobrze. Teraz zrobimy pomiar jeszcze ustawienia koła, czy jest ok. Jeśli chodzi o pas, to chyba jest lepiej niż było. Czy taki naciąg. Tutaj widać, o teraz gdzieś mniej więcej do połowy. Niewiele tu widać, ale wcześniej był chyba trochę za luźny. Teraz wydaje mi się, że jest petarda, jak to się mówi. No i dobra. Co musimy zrobić, kochani? Pomierzyć jeszcze pomierzyć tutaj odległości, czy jest ok. Dobra. Sprawdziłem wyoszowanie, zrobiłem sobie dodatkowe znaczki. Takie same odległości były z obu stron. A przede wszystkim no to jednak na znaczki trzeba zawsze ustawiać i to jest chyba najpewniejsza metoda. Ten musiałem trochę dokręcić i teraz, bo faktycznie jak sprawdziłem tą taśmą, to tu było trochę luźniej, więc delikatnie stuknąłem z tej strony w ten półksiężyc i wróciło na swoje znaczki i odległość jest wszędzie taka sama, więc powinno być ok. Teraz moto trochę opuściłem, bo no trzeba przecież odpowiednio dokręcić tą śrubę. Tutaj specyfikacja na niej mówi, serwisówka mówi 129 do 142 newtonów około newtonmetrów, więc no będzie się działo trochę. Na razie tak sobie w łapę to dokręcę. Klucza jakoś mega nie męczyć. Co jest? O. Aha. No tak. Dobra, weźmiemy się za dokręcanie tej śruby oczywiście. No tu mam moment do 142 newtonów. Tutaj zablokowałem sobie płaskim kluczem, żeby mi się oś nie kręciła. Teraz spróbujemy to jakoś dokręcić. Dobra. Weźmiemy klucz. Na razie sobie zrobimy sobie 70 newtonów. Zobaczymy, jak to w ogóle nam tutaj
już jest 70. No to lecimy 110. 110 newtonów. Tak jest. Tyle mocy bym miał. No dobra, no i lecimy. 100. 130. 130. Zobaczmy. O, dobra. Kurde, przesunęło nam się to. Cholera, i co teraz? Trzeba to dobić chyba będzie. Dobra, ustawiłem z powrotem i robimy 137 newtonów i to już jest koniec, jeśli chodzi o dokręcanie. Musi starczyć. Złapię sobie ten klucz tu. O, dobra. Bym zapomniał. Okej. Mamy to. Zostawiam czapę. Okej, pada mi bateria, więc będę pomału kończył. Słuchajcie, no mamy to. Koło zainstalowane, wyosiowane. Jeszcze tam tylko ten klips od przewodu hamulcowego muszę przypiąć. Kółko kręci się, hamulce działają. Także przy okazji mamy nowe klocki. Mam nadzieję, że będzie spokój. Jest nowa oponka. Mamy kobrę. Będę wszystko sobie składał. Na szczęście kumpel mi to pospawał. I może wytrzyma. I co? Zakładam wszystko. Kolejny filmik to już chyba wydechy będą. Pozdrawiam.